Dzień dobry Państwu. Dzisiejszym odcinkiem chciałem Państwu i sobie zaoszczędzić trochę czasu. W sumie nie ma dnia, żebym nie usłyszał czy nie przeczytał któregoś z tych pytań, na które za chwilkę odpowiem. Jest to normalne i naturalne, ponieważ kto chce podjąć współpracę z architektem, projektantem wnętrz, musi i chce wiedzieć, ile taka usługa będzie kosztowała, jak długo ona będzie trwała, jak ma się do niej przygotować, co dostanie w zamian. Dlatego dzisiaj odpowiem na najczęstsze pytania do projektanta wnętrz. Dowiecie się, ile taka usługa kosztuje, co w zamian dostaniecie, jakie są poszczególne etapy danej współpracy. Myślę, że jest to przydatne dla kogoś, kto chce wiedzieć, jak się przygotować do projektowania wnętrz, do współpracy z architektem oraz ile będzie musiał na to przygotować i czasu, i pieniędzy. Zaczynamy. Do rzeczy. Co najczęściej pytacie przed rozpoczęciem współpracy? Normalne. Cena. Ile to będzie kosztowało? To jest normalne, ale odpowiem na to pytanie, ale potrzymałem Was kilka minut w niepewności. Drugie, najczęstsze pytanie to jak długo trwa taki projekt wnętrz? To zależy. To zależy przede wszystkim od Was, ponieważ od tego, jak długo będziecie podejmowali decyzje, jak często będziecie zmieniali zdanie, koncepcję, tak długo ten projekt może trwać. Żeby powiedzieć coś bardziej konkretnego, to powiem Wam, jak to w praktyce faktycznie wygląda, jak to najczęściej, ile trwa najczęściej taki projekt. Jeżeli przyjmiemy sobie średniej wielkości mieszkanie, kilkadziesiąt metrów, to nawet nie o metry dokładnie chodzi, ale o ilość pomieszczeń, lub weźmiemy mniejszy dom z niewielką ilością pomieszczeń jak na dom, to taki projekt trwa zazwyczaj 6-8 tygodni. Ok, jasne, architekt potrafi to zrobić szybciej. Powiem tak, gdyby miał czas, jeżeli usiądzie, ma wszystkie wytyczne, zrobi taki projekt nawet 4 tygodnie. Ale znam życie, znam praktykę, wiem, jak ludzie postępują, wysyłamy jakieś propozycje, no i co? Wy też macie swoje życie, wy też macie swoje jakieś problemy i nie zawsze macie czas, żeby usiąść nad tym, skupić się i odpowiedzieć: aha, okej, Panie Marku, no to jest fajne, to jest ciekawe, to mi się podoba, albo tu nie do końca musimy dyskutować, tak? Dlatego to zawsze się przeciąga. Proponujemy Wam jakieś spotkanie, wyjazd do sklepu, mówicie: ok, no ale to nie w tym tygodniu, to w następnym. Dlatego musicie przyjąć, że 6-8 tygodni to jest taki czas, w którym jesteśmy w stanie razem we współpracy zrobić tak, żeby ten projekt był już kompletny. To naprawdę od kilku czynników zależy. Zależy od wielkości biura, od ilości pracowników, od tego, jak duży jest to projekt, jak skomplikowany, w jakim stylu będzie, tak, ten projekt. Naprawdę jest kilka czynników. Ale jeżeli przyjmiecie sobie te 2 miesiące, to w miarę dokładnie potrafimy się wstrzelić, że tyle ten projekt będzie trwał. Kolejne pytanie jest powiązane z tym powyższym pytaniem. Ile wcześniej muszę zgłosić się do projektanta przed rozpoczęciem projektu wnętrz? Niestety, bardzo często dostajemy informacje i hasło: no wie Pan co, elektryk jest na budowie i potrzebujemy wiedzieć, gdzie mają być punkty elektryczne, gdzie, jak instalację pociągnąć. No to już jest za późno, no ludzie. Jeżeli jest elektryk na budowie, to on chce już schemat, a żeby taki schemat otrzymał, no to my musimy kilka tygodni popracować tak naprawdę z Wami, żeby było wiadomo, gdzie jakie urządzenie będzie stało, jak sufity będą wyglądały, tak? Gdzie wtedy możemy oświetlenie dać, schować. Dlatego na pewno musicie do tego podejść rozsądnie i szybciej zgłosić się do architekta projektanta.
Jeżeli przyjmiemy to, co przed chwilką powiedziałem, że dany projekt trwa 6-8 tygodni, no to już macie jakiś pewien zakres, ale pamiętajcie, większość architektów ma co robić, ma już jakieś projekty w toku, dlatego nie czekajcie na ostatni moment, tylko odezwijcie się wcześniej. W najgorszym razie, albo nawet w najlepszym razie usłyszycie, OK, mamy jeszcze czas, w takim bądź razie wpisuję Was w terminarz i rozpoczniemy wtedy i wtedy projekt, żeby na czas to zakończyć. Najlepszym, optymalnym według mnie terminem jest zgłoszenie się do danego projektanta 4-5 miesięcy wcześniej. Bo wtedy, tak jak mówię, jest czas na to, żeby przygotować spokojnie ten projekt. Jeżeli są inni klienci jeszcze w trakcie robienia projektu, to Wy na pewno będziecie mieli tą swobodę, że nie zostaniecie z niczym, przyjdą fachowcy, a Wy danego projektu nie macie. Pamiętajcie, najlepiej, jeżeli no to projekt czeka na fachowca, a nie odwrotnie, bo wtedy wchodzą nerwy, stres, no i niepotrzebne kłopoty. Chociaż jest jeszcze kilka pytań, na które za chwilkę odpowiem, to powracam do tego najciekawszego dla Was pytania. Ile kosztuje projekt wnętrz? To naprawdę zależy od wielu czynników. Ja za chwilę powiem w miarę dokładnie zakres cen, ale musicie wziąć pod uwagę, że u Was to może troszeczkę inaczej wyglądać. To zależy od tego, jak duża to jest inwestycja, w jakim stylu będzie się projektować. Dany architekt, projektant przede wszystkim patrzy, ile czasu poświęci na ten projekt. Jeżeli jest możliwość, Wy oczekujecie, że dany projekt będzie na już gotowy i jest możliwość, że dany projektant przyłoży jakichś klientów, to też to wchodzi w koszty. Jeżeli nie chcecie projektu tylko online, a inwestycja jest gdzieś daleko, no to też trzeba wziąć to pod uwagę, tak? Koszty dojazdu, czas dojazdu. Przed nagraniem tego odcinka popytałem kilku kolegów, znajomych, posprawdzałem konkurencję i mam pewien zakres cen. Jak się kształtuje? Weźcie jedynie pod uwagę, że czym większe miasto, tym jest drożej. Czym większa renoma danego biura projektowego, też jest więcej. Ma on więcej też pracowników, większe koszty. Trzeba wziąć to pod uwagę. I okej, taki zakres cen, który mi wyszedł, za projekt kompleksowy to jest od 120 do 250 zł za metr kwadratowy. Jasne, oczywiście wiem, że znajdziecie i taniej. Często biura, które rozpoczynają dopiero, wiadomo, studenci, ale niekoniecznie może już ludzie z praktyką mają taniej. Znajdziecie też i drożej. Tak jak powiedziałem, no jest to uzależnione od kilku czynników. Lecz jeżeli wyciągniecie średnią z tego przedziału, z tych dwóch cen, które podałem, na pewno otrzymacie w miarę wiarygodny koszt za projekt wnętrz. Ktoś powie, no dobra, 200 zł za metr kwadratowy, fajny zarobek ten architekt ma. Okej, ale weźcie pod uwagę, że ten projekt trwa powiedzmy 2 miesiące, tak jak wspomniałem wcześniej. Jeżeli chodzi o jedno tylko stanowisko pracy, to kosztuje danego architekta przynajmniej kilkanaście tysięcy złotych rocznie, już nie mówiąc o sprzęcie, tak, komputerach i tak dalej. No i oprócz tego są jakieś prozaiczne takie rzeczy jak ZUS-y, podatki, wynajem biura, no, czyli takie koszty, jak wiele osób z nas ma. Dlatego trzeba to wszystko wziąć pod uwagę, dany architekt, projektant bierze, no i stąd gdzieś to wszystko wpływa na cenę za projekt wnętrz. Mam nadzieję, że Wam przybliżyłem ten aspekt i mniej więcej wiecie już, czego się spodziewać. Do pytania o koszty projektowania wnętrz często dochodzi pytanie o nadzór autorski i inwestorski. Czym on się różni oraz jakie to są właśnie pieniądze za taki nadzór. Jeżeli chodzi o nadzór autorski, to projektant przyjeżdża na budowę i sprawdza, czy dana ekipa remontowa dobrze wykonuje zgodnie ze sztuką budowlaną i zgodnie z projektem swoją pracę. To jest nadzór autorski. Nadzór inwestorski, jak sama nazwa wskazuje, on już, dany projektant, architekt, zastępuje inwestora. On w jego imieniu
nadzoruje wszystko, często zamawia towar, często podpisuje też umowę z różnymi ekipami. Dlatego nadzór inwestorski jest bardzo skomplikowany, bardzo czasochłonny, a przede wszystkim spoczywa duża odpowiedzialność na danym projektancie. Ile kosztuje? Nadzór autorski tak naprawdę często jest wliczony w cenę, przynajmniej jakieś tam wizyty, powiedzmy 2 wizyty są wliczone w cenę projektu. Jeżeli są konieczne dodatkowe, wy się na to godzicie, to już później w zależności od biura jest to za wizytę od 200 do 400 zł za takie spotkanie. Nadzór inwestorski, ile kosztuje? Nie podejmę się odpowiedzi na to pytanie. To naprawdę zależy, jak duża to jest inwestycja, jak duża odpowiedzialność, ile pracy dany architekt, projektant będzie miał, ale minimum zazwyczaj jest to koszt wydany na projekt. Tak więc musicie już sobie to później skalkulować, porozmawiać, bo na pewno zaoszczędzicie dużo czasu i nerwów, ponieważ cała piecza spoczywa na architekcie, projektancie. No ale trzeba za tą usługę, za ten czas i wiedzę zapłacić. Jak już wiemy, ile projekt wnętrz będzie nas kosztował, ile czasu musimy na niego przygotować, to dochodzi kolejne pytanie, jak mam się przygotować do pierwszego spotkania z projektantem wnętrz. Najważniejsze, abyście przynieśli ze sobą rzut danego mieszkania, danego domu, taką inwentaryzację. Następnie potrzebujemy, jeżeli wiecie, co chcecie, jak chcecie urządzić dane wnętrze, to weźcie ze sobą różne inspiracje, linki do stron, katalogi, powiedzcie, co lubicie, co Wam się podoba, co musicie mieć. Jeżeli, nie wiem, chcecie pianino, akwarium, macie jakąś komodę po babci i chcecie, aby ona zaistniała w Waszych wnętrzach, to musicie to wszystko powiedzieć, tak? To jest wszystko ważne, żeby gdzieś to wszystko spiąć ze sobą. Jeżeli nie znacie swojego stylu, nie wiecie, co chcecie, to się też nie musicie tym martwić, ponieważ tego jest projektant, aby dobrał wszystko tak, żeby te wnętrze jak najładniej, jak najciekawiej wyglądało. Ważne pytanie i ważna odpowiedź jest o budżet danego remontu. Zastanówcie się, ile możecie wydać, ile chcecie wydać na remont, na dostosowanie tych wnętrz do tego stanu, jaki chcecie, aby wyglądał. Jeżeli nie wiecie, ile kosztuje taki remont, to przeczytajcie, najlepiej poszukajcie w internecie, ale dam Wam linki do swoich artykułów, gdzie napisałem o kosztach projektów, kosztach remontów danych pomieszczeń lub całych mieszkań. Tam już w miarę dokładnie będziecie wiedzieli, na co czego musicie się spodziewać. I kolejne pytanie, co dostanę w ramach projektu wnętrz? Czy w ogóle warto robić taki projekt wnętrz? No, co ja mam Wam powiedzieć, jeżeli ja z tego żyję? No oczywiście, że warto, ale to jest tak, jeżeli Wam by się samochód zepsuł, tak? No to możecie go teoretycznie naprawić sami, jeżeli się coś znacie, lub oddać do mechanika samochodowego. Naprawiacie sami, naprawdę mówiąc, możecie sobie bardziej zaszkodzić niż pomóc. Tak samo z projektem wnętrz. Po zakończeniu projektu wnętrz otrzymujecie po pierwsze wiedzę, jak te wnętrza w przyszłości będą wyglądały. Po drugie, jeżeli tak macie dogadane z projektantem, macie zestawienie wszystkich materiałów, czyli ile czego potrzebujecie, gdzie daną rzecz kupicie, to naprawdę zaoszczędza bardzo dużo czasu. Fachowcy dostaną całą dokumentację techniczną. Będą wiedzieli, jak pociągnąć wszystkie instalacje, jak dokładnie położyć płytki, czy to w łazience, czy na podłodze. Będą wiedzieli, jaki włącznik, jakie światło zapala. No jest to naprawdę dużo pracy dla projektanta, architekta, ale dla Was wielkie ułatwienie, bo już teraz przy projekcie wiecie, jak będzie wyglądało i nie eksperymentujecie, nie ponosicie później czasu i kosztów finansowych, jeżeli chcecie coś zmienić. Zmieniacie na komputerze, na kartce, a nie w rzeczywistości. Jak przebiegają poszczególne etapy projektowania wnętrz?
Zaczyna się oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, od rozmowy, od dokładnego takiego badania, co potrzebujecie, co chcecie, żeby się znalazło. Jeżeli macie określony jakiś styl, kolory, to co lubicie, to jest to po prostu taka pierwsza nasza najważniejsza rozmowa, po której projektant, architekt wykonuje projekt funkcyjny. Ja uważam, że to jest najważniejsza rzecz przy projektowaniu wnętrz. Może nie dla Was koniecznie, ale dla projektanta na 100%. I przy tym projekcie wnętrz, przy tym projekcie funkcyjnym ustala się dokładnie, jakie urządzenie gdzie będzie stało, meble, ścianki działowe, wszystko to się wyrysowuje. Następnie robione są wizualizacje. Wizualizacje już w dzisiejszych czasach bardzo fotorealistyczne, że zobaczycie, jak lampy będą wyglądały, kolory, meble, coś co Was najbardziej interesuje. I po tym etapie, po zaakceptowaniu tych wizualizacji jest przygotowywana dokumentacja techniczna, a to znowu jest najważniejsze dla ekip budowlanych. Dla Was może mniej ciekawe, a dla nich to jest świętość, oni tego się trzymają i według tego robią cały remont. Często też słyszę pytanie, ile mogę wnieść poprawek do wizualizacji, co będzie, jeżeli mi się ten projekt nie spodoba. No powiem tak, raczej się nie zdarza, żeby projekt się nie spodobał, ponieważ po to jest właśnie ta pierwsza rozmowa, żeby wyciągnąć od człowieka, co on lubi, co on potrzebuje, co on chce. Ale wiadomo, każdy ma swój gust. Dany projekt, dane wizualizacje też są nasiąknięte gustem architekta i po to jest szczera rozmowa, usiądziecie, żeby usiąść i powiedzieć fajnie, to jest ciekawe, to jest ładne, ale to jest do niczego, zmieńmy to, po prostu to nie przejdzie, tak? Jasne. Po to są poprawki. Ile tych poprawek? To naprawdę w zależności od biura. Niektórzy, zdarzyło się, tak, znam takie biura i osoby, które mówią, no słuchajcie, no ja to zrobiłem, tak, nie ma żadnych poprawek. W dzisiejszych czasach już to jest rzadko spotykane, ale bywało, tak, może i bywa. Zazwyczaj są robione do takiej gruntownej koncepcji dwie poprawki. Dwie poprawki w cenie, bo później już, jeżeli ktoś chce więcej, to są dodatkowe. Chyba że to są drobne poprawki, bo jeżeli ktoś powie, no jasne, fajnie, tu mi się już w miarę wszystko podoba, ale a co by było, gdyby kolor tutaj zmienić? Nie ma już wtedy problemu, żeby zrobić taką drobnostkę, drobiazg, poprawić to, zmienić, no chyba że będzie się to gryzło w ogóle z całością, no to po to jest architekt, projektant, żeby powiedzieć, no słuchajcie, no ja się pod tym nie podpiszę, to nie będzie ciekawie wyglądało. Ale jeżeli chodzi o to, ile tych poprawek będzie, musicie, to jest ważne, dopytać, usłyszeć odpowiedź i najlepiej mieć to zapisane w umowie, że wiecie, że do koncepcji macie tyle i tyle poprawek, tyle i tyle możliwości. Z praktyki wiem, że te dwie poprawki wystarczają, ponieważ po tej pierwszej rozmowie mamy pierwszą koncepcję, tak? Wizualizacje są z każdych stron, ujęcia, widzicie i powiecie, no to jest fajne, to mi się podoba, to zmieniamy, to chcielibyśmy zmienić. No i jeżeli dogadujecie się, to tak, warto zmienić, nie warto, dobra, to zaproponujemy coś innego. To jest druga koncepcja i ona już jest często do przyjęcia, ponieważ po jakichś Waszych opiniach, sugestiach są zrobione te zmiany, poprawki i często są już akceptowane. Gdyby było coś nie tak, dlatego mówię, że często są dwie poprawki, bo gdyby było coś nie tak, jest ta trzecia koncepcja, no i to już naprawdę w zupełności wystarcza. No chyba, że tak jak wspomniałem, jeszcze jakieś drobiazgi gdzieś tam ktoś chce zobaczyć, ale to już coraz rzadziej się robi. I ostatnie pytanie, które szczególnie w ostatnich czasach coraz częściej słyszę, czy jest możliwość współpracy, czy to ma sens taka współpraca online? No powiem tak, szczególnie w ostatnich czasach, w czasie COVID-u, coraz więcej jest tej pracy online'owej. Nie mówię, że wcześniej nie było, bo jest od wielu lat, tak? Mamy XXI wiek, możemy wszystko przesłać mailem, porozmawiać online, tak samo zrzuty ekranu robić, tak? Jakby pracować prawie online na bieżąco.
Ja projektuję nie tylko w całej Polsce, ale i Europie i naprawdę no, byłoby dziwne, żebym ja za każdym razem musiał jechać i spotykać się. Jestem ze Śląska, jadę do Gdańska, tak? No nie. Po to mamy internet, komputery, żeby już w ten sposób współpracować. Ale tak naprawdę, czy robię projekt w Anglii, czy w tym Gdańsku, czy w Hiszpanii, to zależy mi, chociaż na jednym spotkaniu, zależy mi na tym, żeby pojechać na daną inwestycję, zinwentaryzować sobie samemu, czyli wymierzyć wszystko dokładnie dla siebie, żebym wiedział, że nie ma tam żadnej pomyłki, a przede wszystkim spotkać się z człowiekiem face to face i porozmawiać, poznać się trochę, bo jest to wtedy łatwiej niż przez internet. Dalsza współpraca jak najbardziej może być online'owa, ale jeżeli jest taka możliwość, to jedno spotkanie fajnie, aby się odbyło. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na większość Waszych pytań. Te pytania były najczęściej spotykanymi pytaniami do projektanta wnętrz, które prawie za każdym razem słyszę. Jeżeli macie jakiekolwiek inne, to wpiszcie w komentarzu, na pewno odpowiem. Będę też wdzięczny za subskrypcję i łapkę w górę. A na ten moment dziękuję, do zobaczenia i cześć.